Cześć. Dzisiaj zajmiemy się maskowaniem i malowaniem elementów przeźroczystych. Zagadnienie jest dosyć uniwersalne, bo nie dotyczy tylko samolotów. Obramowania oszklenia malujemy także w modelach samochodów cywilnych, w ciężarówkach czy śmigłowcach. Pokażę Wam kilka sposobów na to, jak poradzić sobie z tymi delikatnymi elementami modelu, jakimi są szyby i owiewki. Będzie o taśmach i płynach maskujących oraz o gotowych maskach. Zapraszam. Szklenie zawsze znajduje się na osobnej ramce dołączonej do zestawu. Wykonana ona jest z czystego polistyrenu. Wszystkie pozostałe plastikowe części modelu są wytworzone również z polistyrenu, ale zawiera on wypełniacze i barwniki, które nieco zmieniają właściwości fizyczne tego materiału. Czysty polistyren bez żadnych dodatków jest, jak już mówiłem, przeźroczysty, a poza tym jest nieco twardszy i bardziej kruchy, a przez to też bardziej podatny na uszkodzenia. Dlatego przy wycinaniu tych części trzeba bardziej uważać. Znacznie tutaj łatwiej o przypadkowe uszkodzenie elementu. Drobne rysy można jeszcze usunąć przy pomocy odpowiednio dobranych materiałów ściernych i past polerskich, ale kiedy szybka pęknie, to już niestety nic się nie da z tym zrobić. Słowem wstępu chciałbym jeszcze poruszyć temat mycia ramek z częściami modelu przed sklejaniem. W komentarzach do poprzedniego filmu bardzo słusznie zresztą pisaliście, że do tej pory nie wspomniałem o tym zabiegu. A więc wygląda to tak, że niektórzy producenci modeli oraz sami modelarze zresztą zalecają wcześniejsze umycie wszystkich ramek w wodzie z dodatkiem detergentu, czyli zwykłego płynu do naczyń i pozostawienie ich do wyschnięcia na powiedzmy 1 dzień. Chodzi o to, aby pozbyć się z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na to, jak zachowa się farba położona na model, i jest to bardzo dobra rada. Czynność taka na pewno nie zaszkodzi, a w pewnych przypadkach może być wręcz konieczna. Ramki z częściami wytwarzane są w maszynach do formowania wtryskowego. Rozgrzany do ponad 200 stopni polistyren podawany jest do stalowej formy, w której stygnie i po otwarciu połówek formy wypada. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to w takim procesie formowania na gorąco nie stosuje się żadnych dodatków, które mogłyby zanieczyścić polistyren. W odróżnieniu na przykład od formowania na zimno elementów z żywicy, gdzie formą jest silikon, w takim przypadku, aby elementy łatwiej oddzielały się od formy, konieczne jest wcześniejsze potraktowanie jej oddzielaczem, który może zawierać oleje czy woski. Natomiast przy produkcji elementów z polistyrenu stosowany może być jedynie płyn do konserwacji form na bazie oleju silikonowego, który nakłada się przed uruchomieniem maszyny. Płyn ten po kilku wytworzonych ramkach w całości się degraduje w wyniku działania wysokich temperatur. Dlatego z technologicznego punktu widzenia istnieje bardzo mała szansa, że nasz model będzie czymkolwiek zanieczyszczony. Ryzyko natomiast wzrasta w przypadku modeli mniejszych producentów, którzy produkują bardzo krótkie serie danego modelu. Niektóre firmy produkują modele dosłownie w ilości kilku czy kilkunastu sztuk. Wtedy mamy prawo podejrzewać, że na elementach znajdą się jakieś niepożądane substancje i umycie ich jest jak najbardziej wskazane. Natomiast w przypadku dużych producentów ryzyko to maleje niemal do zera, ponieważ ilość serii, ilość powtórzeń dla danego elementu, dla danej ramki jest tutaj znacznie większa, idzie to w setki, a nawet tysiące. I ilość zanieczyszczeń na elementach nie powinna być większa od tego, co znajdzie się na modelu w wyniku po prostu dotykania go naszymi palcami. Druga rzecz to to, jakich podkładów i farb będziemy używać. Jeżeli malujemy farbami akrylowymi na bazie wody, bez użycia podkładu, to bez względu na wszystko radzę części umyć, dokładnie osuszyć i dopiero wtedy przystąpić do budowy. Woda, jak wiecie, nie łączy się z tłuszczami i szkoda tutaj ryzykować katastrofy przy malowaniu. Natomiast jeżeli malujemy cały model podkładem na bazie mocnych rozpuszczalników i tak jak tutaj mamy model, którego producent może budzić zaufanie, to taka śladowa ilość tłuszczy pozostałych po procesie produkcyjnym oraz po naszych palcach zostanie w całości rozpuszczona przez tenże podkład. Wracamy do głównego tematu, czyli do maskowania i malowania oszklenia. Ponieważ tych części nie będę malował podkładem, to oczywiście należy je dokładnie oczyścić, tak na wszelki wypadek. Pewną alternatywą dla płynu do naczyń jest alkohol izopropylenowy, znany w handlu jako IPA. Alkohol ten dobrze rozpuszcza tłuszcze i nie reaguje z polistyrenem, a więc nie uszkodzi nam elementów.
Naszym celem jest pomalowanie obramowania kabiny pilota najdokładniej jak tylko to możliwe. Pierwszym sposobem jest oczywiście malowanie odręczne. Nie potrzebujemy w tym przypadku niczego poza farbą i pędzelkiem. Malowanie w taki sposób jest jednak najmniej dokładne i zależy tylko od tego, jak bardzo przyłożymy się do samego malowania. Dzięki temu, że używamy farby wodorozcieńczalnej, to jeśli gdzieś pędzelek nam ucieknie i zamaluje fragment szybki, to nie trzeba panikować, wystarczy poczekać, aż farba wyschnie i delikatnie usunąć nadmiar wykałaczką albo nasączonym w alkoholu patyczkiem z bawełną. Kolejna metoda to gotowe maski dedykowane do modeli. W niektórych bogatszych zestawach znajdziemy je już w pudełku, na przykład modele firmy Edward, seria Profi Pack, zwykle zawierają taki arkusik z ponacinanymi już konturami papieru maskującego. Fragmenty tej maski należy przenieść na miejsca, które powinny pozostać niepomalowane. Do naszego Messerschmitta nie zostały one dołączone, ale za to można je dokupić osobno. Do tego konkretnego modelu maski produkuje polska firma P-Mask. Na arkuszu znajdują się maski zewnętrzne, pasujące do wytłoczeń, ale są i wewnętrzne, które też się przydadzą, zwłaszcza kiedy model wykonujemy w wersji z otwartą kabiną. W naszym przypadku wewnętrzne powierzchnie nie mają żadnych wytłoczeń, a więc takie maski będą dużym ułatwieniem. Jeżeli nie mamy takich masek, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać je samemu. Potrzebna będzie do tego taśma maskująca. Modelarskie taśmy maskujące występują w zasadzie w dwóch rodzajach. Na przykładzie tego, co ma w ofercie firma Tamiya, mamy taśmy papierowe oraz taśmy foliowe. Taśmy papierowe mają nieco mocniejszy klej i nie są rozciągliwe praktycznie w ogóle. Z kolei białe taśmy foliowe można lekko naciągać i formować w łuki, ale za to klej jest trochę słabszy i trzeba uważać zwłaszcza na nierównościach, aby taśma nie odstawała po pewnym czasie. Przy pomocy taśm maskujących można zamaskować model na kilka sposobów. Pierwszym jest oklejenie kawałkiem taśmy elementu i odrysowanie ołówkiem krawędzi. Następnie po prostu wycinamy skalpelem lub nożyczkami potrzebny kształt i z powrotem przyklejamy na szybkę.
Metoda druga, bardziej ryzykowna, to wycinanie taśmy bezpośrednio na elemencie. Jest to mniej pracochłonne, ale też wymaga zdecydowanie pewniejszej ręki. Ważne, aby używać tylko nowego ostrza przy tej metodzie. Nawet minimalnie stępione ostrze może nam narobić problemów. Po pierwsze może szarpać taśmę, a po drugie wymaga użycia więcej siły nacisku, przez co też łatwiej o zjechanie z równej linii cięcia. Sposób ten jest najtrudniejszy, ale daje właściwie najlepsze efekty, jeśli wykonamy cięcia prawidłowo. Może się wydawać, że przecież rysujemy powierzchnię elementu ostrzem, ale tak naprawdę nie będzie to w ogóle widoczne. Ostrze jednocześnie dociska taśmę do powierzchni i tworzy minimalną rysę, która zadziała jak taka mikroskopijna rynna dla nadmiaru farby, która mogłaby chcieć przedostać się pod taśmę. Jeżeli kształt elementu na to pozwala, to możemy zamaskować szyby, prowadząc taśmę po krawędziach bez konieczności docinania. Mam tutaj owiewkę modelu samolotu F-14 Tomcat, którą zamaskuję elastyczną taśmą. Jeżeli tylko można unikać docinania taśmy, to warto z tego skorzystać. Czasami wytłoczenia są bardzo drobne i wtedy łatwo o błąd, a więc i na to trzeba wziąć poprawkę, wybierając metodę maskowania. Została jeszcze jedna metoda. Są to płyny maskujące, czyli takie półpłynne specyfiki, które nanosi się na szybki zamiast taśmy maskującej. Po ich wyschnięciu element można pomalować i następnie usunąć tą maskę. Można wyróżnić dwa rodzaje tych płynów. Mamy maski w płynie na bazie wody, np. Mr. Masking Sol R, czy też Liquid Mask od Vallejo. Teoretycznie można rozcieńczać je wodą, ale nie można przesadzać z tym rozcieńczaniem, ponieważ zbyt rozwodniony płyn może być trudny do usunięcia. Plusem tych płynów jest to, że są bezwonne i pędzelki czy inne narzędzia, którymi nakładamy płyn, można umyć zwykłą wodą. Drugi rodzaj to płyny na bazie amoniaku, takie jak Maskol firmy Hambrol. Jest to świetny płyn maskujący, dosyć szybko schnie, ale przez amoniak w składzie ma dosyć nieprzyjemny zapach. Maskowanie oszklenia tego rodzaju płynami ma względem taśmy kilka minusów. Po pierwsze musimy czekać z malowaniem, aż płyn wyschnie. Po drugie nakładanie go jest zwykle równie nieprecyzyjne co malowanie obramowań odręcznie pędzelkiem. Zwłaszcza gdy mamy słabo zaznaczone kontury, to płyn może nam gdzieś wypłynąć nadmiernie.
Jeżeli chodzi o metody maskowania, to najważniejsze mamy za sobą. Teraz pora pomalować elementy i bez względu na to, czym malujemy, czy pędzelkiem, czy aerografem, to metody maskowania są te same. Nasz model Messerschmitta oczywiście malujemy pędzelkiem. Na wewnętrzną stronę elementów nakładamy 2 lub 3 warstwy farby, pozostawiając czas na wyschnięcie każdej z nich. Ważne, aby na pędzelku nie było zbyt dużo farby, nie powinna ona gromadzić się w zagłębieniach, ponieważ taśma może od nadmiaru farby nasiąknąć i zepsuć naszą pracę. Podobnie postępujemy z zewnętrzną stroną, ale czasami wygodniej jest pomalować owiewkę dopiero po przyklejeniu jej do kadłuba. Zwłaszcza jest to zasadne, kiedy malujemy aerografem kamuflaż przechodzący przez kabinę, tak jak w przypadku tego Spitfire'a. Wtedy maski odklejamy oczywiście dopiero, kiedy cały model jest pomalowany. Jeżeli jednak malujemy elementy osobno, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby maski zdjąć, jak tylko farba wyschnie, i odłożyć gotowe szybki na bok, aby oczekiwały na swoją kolej. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!